Dzień dobry. Ale mam dzisiaj audytorium, jak malutki. Słuchaj, co pan mówi. Jacy zainteresowani. No dobrze, ponieważ mocno wierzę, że to już będzie ostatni odcinek o tym, jak robię tą podmurówkę, to pomyślałem, że może to jest też i dobry moment, żeby jakoś podsumować moje doświadczenia w pracy z kamieniem. To, czego się nauczyłem. W sumie większość przekazałem wam już podczas filmów, ale może warto zrobić takie małe podsumowanie. Tak, żeby jeżeli ktoś byłby tym zainteresowany, czego ja się nauczyłem i chciałby z tego skorzystać, to znajdzie to w jednym filmie. No i również czas podsumować koszty tej operacji i może powiedzieć, co bym inaczej zrobił, gdybym miał wiedzę o tym, jak wygląda ten proces w rzeczywistości. Zacznę od tego, że powiem wam, po co w ogóle wymienialiśmy ten fundament i przy okazji pokażę wam może kilka starych nagrań bądź zdjęć. Powody były trzy. Pierwszy powód to był taki, że ten fundament najzwyczajniej w świecie się rozpadał. On nie był już spójny, były pęknięcia w murze, część kamieni była luźnych, fundament był też nierówny. Dodatkowo fundament wystawał poza obrys podwaliny, co powodowało, że gromadziła się tam wilgoć. Druga kwestia to był fundament bardzo płytki. W niektórych miejscach to były tylko 2 warstwy kamieni na 30 cm. Przez to nie udałoby mi się zrobić we właściwy sposób izolacji podłogi. To zawsze była zresztą bolączka takich drewnianych domów, że te podłogi były po prostu zimne. No i trzeci element to już taki bardziej kwestia gustu. Mi się zawsze marzył taki fundament, takie połączenie właśnie kamienia z cegłami. Wydaje mi się, że fajnie to wyszło. Mam wrażenie, że w ten sposób dom zyskał na wyglądzie, ale tę ocenę oczywiście indywidualnie zostawiam każdemu z was. Czyli zacznę od tego miejsca i przy okazji powiem wam, jak nauczyłem się przygotowywać mur do murowania, tak żeby to szło jak najszybciej i najsprawniej. Często pytacie mnie, jakich lewarków używam. Ja mam takie kupione na Allegro. Dość tanie, jak pamiętam, o dźwigu do 8 ton. 8 ton. I to jest wystarczające do tego, co ja robię, dlatego że no, cały dom ma pewnie ze 20 ton. Nawet podejrzewam, że i to nie. Więc spokojnie przy takim punktowym podnoszeniu one sobie dają radę. Oczywiście pewne zasady obowiązują, to znaczy nie zostawiam nigdy domu podniesionego na samym lewarku. No i zawsze przewiduję, co się może stać. Także tutaj przykręciłem tylko na przykład 5 wkrętów, mało. Ale z drugiej strony, gdyby nawet się okazało, że te wkręty puszczają, czy opuszcza lewarek, to tu się nic nie może stać, dlatego że co najwyżej dom mi się opuści na ten fundament i będę musiał go ponownie podnieść, żeby wykonać to, co chcę. No to jedziemy. No dobra, powinno być ok. No i zobaczmy, co się dzieje. No to dom jest oparty już na tych 2 bocznych fundamentach. Nic się nie dzieje. Można to rozebrać.
No dobrze, to ja teraz sobie tutaj doczyszczę, bo to co muszę zrobić, to pousuwać taką właśnie zaprawę, która mi tutaj wypłynęła. No, na przykład jak tu. Tak, żeby domurowywać do kamieni, a nie do jakiejś takiej bryły zaprawy. Wyczyścić, wyrównać fundament, rozłożyć tą papę. Następnie zrobić szalunek. O, jak widzicie, tu jest deska z szalunku, który był używany do tego fragmentu muru. Po co jest ten szalunek? No, chodzi o to, żeby układając te kamienie tutaj i wrzucając zaprawę, miał spokój, że z tej strony ta zaprawa mi tam sobie się trzyma, nie rozlewa się. Bez tych desek, które będę musiał rozciągnąć tutaj po całości, ja musiałbym przy każdym kamieniu praktycznie latać naokoło, czyli latać do środka i tam również ten mur wygładzać, usuwać wszelkie szczeliny i zaprawę, która gdzieś tam między kamieniami mi wyciekła. Także to bardzo ułatwia sprawę. Te deski są potrzebne. One również wyznaczają mi, jak sobie to równo ułożę, również wysokość tego muru z tyłu. Także tutaj potem mam już sznurek. Jak mam ten sznurek, to mogę sobie również ładnie na koniec murowania kamieni tą powierzchnię wyprowadzić pod cegły. No i tak to mam przygotowane. Czyli deski z tyłu, żeby nie latać dookoła i nie uzupełniać zaprawy. Rozłożona papa. Można już tutaj dobierać kamienie i murować. Ale zanim to jeszcze muszę przygotować sobie miejsce również z tej strony. Co? Przyszedłeś ocenić pracę? Ocenić dobór kamieni? I to tu mam wybrane kamienie. Wsadziłem tutaj również taką skrzyneczkę drewnianą, którą będzie można prosto wydłubać kiedyś i przez nią przeprowadzić media do środka domu. W tej przybudówce będziemy mieli piec. Tu będziemy mieli również doprowadzoną wodę, jak i skrzynkę z prądem. Także przez tą skrzyneczkę myślę, że wszystkie te media się da przeprowadzić. Gdyby okazało się, że nie, to gdzieś tutaj jeszcze w tym betonowym fundamencie też mam zrobiony przepust. Czyli tu mam dobrane mam również. I tu kamienie na pierwszą warstwę. Czyli mogę zacząć szykować zaprawę. Co do zaprawy, szybciutko, ja robię ją w proporcjach 6 części, w moim przypadku łopat piasku, 1 łopata cementu i 1 łopata wapna. Trochę mocniejsza zaprawa niż można by było stosować do kamienia, ale jednak jest to fundament, więc wolę, żeby był on solidniejszy. Ponieważ to jest zaprawa wapienna, nie wiem, czy pamiętacie, chyba pierwszy odcinek, gdzie tylko co zaczynałem murować, jak narzekałem na to, że zniszczyłem sobie dłonie. Teraz sobie dłoni już nie niszczę, bo stosuję się do jednej prostej zasady: nie pchać łap w zaprawę i mieć suche dzięki temu rękawiczki. Nie wiem, dlaczego na początku uważałem, że mogę rękoma zastąpić kielnię. Zdecydowanie tego nie polecam. Po to są narzędzia, żeby się do zaprawy nie dotykać i to działa. Jedyny moment, gdzie rzeczywiście te dłonie są wilgotne, to podczas czyszczenia kamieni, bo tu trudno to zrobić w taki sposób, żeby nie zmoczyć rękawiczek. To co? Rozrabiam zaprawę i zaczynam murować. No to jedziemy. Mur już zmoczyłem. No, należy ten stary mur zmoczyć. Ale też bez przesady, żeby tutaj czasem woda nie stała, dlatego że nawet taka mała ilość wody potrafi dość niefajnie rozrzedzić zaprawę i kamień zacznie nam pływać. Mówiąc o przygotowaniu zaprawy, nie powiedziałem nic o wodzie. Znaczy tam wychodzi mi na tą proporcję około
połowy tego wiaderka wody, nawet mniej, 1/3. Ale najlepiej to robić w takiej konsystencji, żeby to nie spływało z kielni. Żeby zaprawa nie spływała z kielni. Ale nie była też za sucha, no bo to też się źle pracuje, jak jest za sucha. Tak jak teraz wydaje mi się, że jest ok. A, tu mam trochę niewygodnie. No. Bo jak będzie za sucha, to nie będzie się trzymała kamieni. No nic, docisnę to później. O. Aha, i wygodniej byłoby pracować kielnią. Ja stosuję taką łopatkę, taką szpachelkę, bo tu jest po prostu ciasno, przede wszystkim przy cegle to już w ogóle nie dałoby się, ale i tu również tam potem manewrując zwykłą kielnią byłoby niewygodnie. No dobra, to tu mam wymurowane. Wymurowałem również tu pod progiem. To teraz mogę zająć się tym miejscem i tam jest takie drugie miejsce do murowania cegłami. No i przy okazji Wam opowiem, jak ja to przygotowuję. Znaczy tak, na pewno muszę się pozbyć tego sznurka i po rozłożeniu papy muszę sobie rozłożyć cegły. Tutaj, jak pamiętam, mierzyłem tą odległość, tak żeby mi te cegły w miarę sensownie wyszły, ale zawsze lepiej je sobie jednak najpierw rozłożyć, tak żeby ta fuga wyszła w miarę idealnie i będę murował. Przy okazji może jeszcze jedną tylko rzecz dodam. To będzie z kategorii, co bym zmienił. Zmieniłbym jedną zasadniczą rzecz, a mianowicie nie przywoziłbym cegły z domu, bo to tak naprawdę nie miało sensu. Najśmieszniej, że wyszło mi to dopiero w momencie, gdy robiąc podsumowanie takie dla siebie jakieś 2 tygodnie temu, ile zaoszczędziłem na cegle, na tym, że ją przywoziłem, na tym, że ją czyściłem, skrobałem, doszedłem do wniosku, że zaoszczędziłem bardzo niewiele, a kosztowało mnie to dużo pracy. Dużo sensowniejszym rozwiązaniem byłoby poszukać tam, gdzie mieszkamy, na miejscu firmy, która skupuje takie cegły i najzwyczajniej w świecie dogadać się z nimi i wymienić, oddać im tam na miejscu moje stare cegły i poprosić ich o dostawę tutaj cegieł już oczyszczonych, przebranych i gotowych do murowania, również starych cegieł. Takie cegły mają różne ceny, z tego co widziałem w internecie. Niektórzy nawet sprzedają za złotówkę, ale powiedziałbym, że średnia cena to jest około 3 zł. Także myślę, że oddając im cegły i biorąc tu razem z transportem, pewnie kosztowałoby mnie to z 1000–1,5 tysiąca złotych. Więc teoretycznie to jest ta oszczędność, tylko to jest oszczędność teoretyczna, bo tak jak mówię, kosztowało mnie to dużo pracy. Spaliłem sporo, pewnie więcej ropy, ciągając tą przyczepę przez ten odcinek 300 km. Więc tak naprawdę jest to oszczędność pozorna. No dobra, to ja sobie teraz tutaj to przygotowuję do murowania z cegły. Tu przygotuję i od razu też tam dalej. O, a co tu pszczółko robisz? Oj, przepraszam Cię. Pozwolisz, że Cię przeniosę tutaj.
cegła jest trochę niższa. No, mniej więcej tak. No i co ważne, murując te cegły, dodam tylko, staram się je tak lekko schować pod podwalinę, tak z pół centymetra, 3 mm, pół centymetra. Tak, żeby ewentualna woda, gdyby tu kiedyś miała padać, ale nie powinno, mogła sobie ściekać niżej. Dobra, to tu mam, to teraz przejdę do tej drugiej części i tam też sobie taki sam sposób przygotuję. To teraz chwilka o cegle. Tych cegieł nie muszę moczyć, bo one są mokre, bo były na deszczu. Natomiast no generalnie dobrze jest, żeby były raczej wilgotne, lepiej zaprawa się trzyma. Ja używam jeszcze... Ja tego używam, tak? Nie dam Ci tego. Takiego kątomierza po to, żeby te cegły były prostopadle żeby sprawdzić, czy cegły są prostopadle do podwaliny, również w tej płaszczyźnie. Jest to dość trudno ustawić tak bez takiego narzędzia. Znaczy teraz mam już wprawę i coraz mniej muszę korygować, ale na początku szkoda, że z tego nie korzystałem. Myślę, że ten ceglany mur byłby równiejszy. Ale to jest właśnie też duża zaleta, że muruje z cegły z rozbiórki, która sama z siebie jest krzywa, powyszczerbiana, więc jakby co, to zawsze mogę zwalić na tą cegłę wszelkie nierówności. No i oprócz tego wiadomo, młotek, tutaj muszę zwilżyć tą cegłę. Ok. Teraz po co ja wkładam te kątowniki, te blaszki, a czasami papę. Chodzi o to, że wkładając cegłę nie uda mi się jej tak wsunąć, żeby ona idealnie dotykała do podwaliny. To mi zawsze opadnie trochę na zaprawie. Malutki, teraz ja gadam. To mi zawsze trochę opadnie na zaprawie, więc byłoby, gdybym tego nie podniósł tu, to finalnie skończyłoby się to w ten sposób. Malutki, proszę. Macie tu zabawkę, masz Gulliver. Już. Tu muszę swoją drogą potłuć, bo coś tutaj jeszcze jakiś gruz jest. Wracając, no rozpraszacie mnie i przez to nie wiem, co mówiłem. Gdybym tego nie podniósł, tylko miał podwalinę bezpośrednio opuszczoną na tych cegłach już wymurowanych, no to ponieważ jej nigdy tak nie docisnę, że była idealnie, sprawiałoby, że w sumie ta podwalina byłaby oparta tylko na tych cegłach, to byłyby cegły niżej, więc ona by była w powietrzu, robiłyby się szczeliny. To i tak mi idealnie nie wyjdzie ta powierzchnia. Staram się ją czyścić, zauważyliście, taką piłką to przesuwam, żeby ta powierzchnia była jak najczystsza, żeby tam było jak najmniej zaprawy, ale ona i tak idealna nie będzie. Dlatego na końcu, jak będę tu wsuwał papę na tekturze, papa na tekturze to jest właśnie taka papa polecana na tym łączeniu cegły z podwaliną, to prawdopodobnie zrobię na pewno 2, a może nawet 3 warstwy tej cegły, tej papy tu wrzucę. Tak, żeby była ta grubsza warstwa, która dociśnięta już domem, dopasuje się do tych wszelkich nierówności, jakie tutaj mi pozostały. Chodzi o to, żeby tych szpar było jak najmniej, żeby tutaj nie wiał mi czasem wiatr. To będzie izolowane wprawdzie od środka, ale lepiej, żeby i tutaj było to już szczelne. No i to chyba tyle. No, jadę dalej i muruję. Teraz przestawiłem się na murowanie w tą stronę, bo już mnie w boku boli. Jednak to dociskanie cegły jest dość takie no, ciężkie. A fugę to już wyprowadzam podczas czyszczenia. I jak widzicie, dzięki temu tu ta szczelina, czy tu jest w miarę jednakowa. A to dzięki właśnie tym podkładkom. I po wymurowaniu kilkunastu cegieł
Ja wchodzę tam od środka, bo tam mam też tej zaprawy sporo, która wyciekła i sobie obrabiam te cegły też od środka, żeby ta powierzchnia była w miarę równa. Znowu szkoda, że nie robiłem tego od początku. Byłoby lepiej. No dobrze, to mam wymurowane i pozostało już tylko wyczyścić. To pokrótce tylko powiem, że z tym czyszczeniem to jest tak, że nie ma co zwlekać. Cegła trochę szybciej wciąga wilgoć z zaprawy, więc nawet już po godzinie można ją czyścić. Kamienie jakieś 2 godzinki i też można to robić. Czego się tu jeszcze nauczyłem? Aha, od razu po takim murowaniu cegieł warto spłukać sobie kamienie, żeby na nich nie została żadna zaprawa. Nie ruszam jeszcze cegieł, ale kamienie spłukuję. I jeżeli to czyszczenie zrobimy w miarę szybko, na bieżąco, to nie są potrzebne żadne środki. Nie jest potrzebna szczotka druciana. Łatwo się to wszystko da zmyć. Tu chyba troszkę za długo już poczekałem nawet, bo widzę, że ta zaprawa już jest trudniejsza do usunięcia. A tej małej szczoteczki, ona się bardzo fajnie sprawdza. Taka mała szczoteczka i używam ją głównie do tego, żeby już wyprowadzić fugę. No tutaj akurat ta zaprawa widzę mocniej przywarła. Minusem tej szczoteczki jest to, że trudno zachować suchą rękawicę. Jak zaprawa stężeje już, to poodcinam te wystające fragmenty papy i powinno to wyglądać już całkiem fajnie. Dobra, zmienię wodę na czystą, żeby to spłukać jeszcze raz. I na koniec wodą już bieżącą spłukuję kamienie. I gotowe. I teraz przechodzę dalej do kamieni. No już naprawdę niewiele mi zostało. Tutaj trochę cegieł. I tu tak naprawdę jeden kamień do wmurowania i też można by to już zrobić cegłami, no ale znowu się rozpadało i kapie mi na plecy. No ale mam nadzieję, że za moment schowam się trochę. Mam nadzieję, że za moment to się uspokoi i dokończę, no bo plany trzeba realizować, a mi zależało bardzo, żeby w tym tygodniu ten temat skończyć. Powiem Wam szczerze, że naprawdę wolałbym teraz siedzieć i nawet, nie wiem, oglądać stare odcinki Damdyla niż brodzić w tym błocie i moknąć. No ale plany, tak jak powiedziałem, trzeba realizować. To może korzystając z chwili przerwy, ja tylko opowiem jeszcze o dobieraniu kamieni. A ja to mówiłem też już w jakimś innym filmie. Jest kilka takich bardzo prostych zasad. Kamień nie może się bujać. Jeżeli się kamień buja, należy go podklinować. Przewiązania pomiędzy kamieniami powinny się zazębiać, czyli tak jak tu jest źle, bo tu nie ma przewiązania między tymi kamieniami. Powinno być wszędzie tak jak jest na przykład tu, czyli zawsze ta górna warstwa nie wypada w miejscu dolnej warstwy, dolnej fugi. Raz na jakiś czas w murze należy dawać kamień, który przechodzi przez całą szerokość muru i go spina. I to ważna rzecz, nie bójmy się cięcia kamieni. To jest dużo szybciej niż latać przez kilka godzin i dobierać i szukać na siłę jakiegoś kamienia, który będzie pasował. I coś jeszcze istotnego pominąłem.
przeniosłem się na drugą stronę, bo tutaj jest trochę większy daszek i nie pada. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wolno kamieni już wmurowanych docinać. Także docinamy kamienie przed murowaniem, a jak już jest wmurowany, tego nie ruszamy, bo ta zaprawa siłą rzeczy nie jest jeszcze zbyt mocna, więc z takim tarczą czy stukaniem w ogóle młotkiem to możemy ten kamień obruszyć. I tyle. No okej. Mam nadzieję, że to zaraz przestanie padać. I tu akurat z tego daszku leci, to mi tylko rozrzedza tą zaprawę. No nic, dosypię trochę wapna czy cementu i będzie ok. No tak jakby chwilowo przestawało. No to działam dalej. No dobrze, to już jest ostatni kamień. Fajnie móc to powiedzieć. Ja może zaznaczę też jedną rzecz. Ja nie miałem, zaczynając tą pracę, żadnego doświadczenia w murowaniu z kamienia, czy z cegły, czy generalnie w murowaniu. Także to, co Wam mówię, to są moje doświadczenia, to, czego się nauczyłem. Jak tą pracę poprawić sobie, jak ją przyspieszać, jak działać, żeby to szło sprawnie i dobrze. Natomiast proszę pamiętaj tylko, że ja nie mam 30-letniego doświadczenia w takiej pracy. Słuchajcie, nie ma opcji, ale ja tego jednak dzisiaj nie skończę. Pada co chwila, teraz jest taka znowu przerwa na parę minut, ale liczę, że przynajmniej wyrobię tą zaprawę, żeby się nie zmarnowało i to wszystko. Ale no nic, no ja jeszcze dokończę to już w poniedziałek. Ja uznaję, że to jest skończone dla tego filmu. Więc jak najbardziej robię też podsumowanie kosztów. Koszt nie był jakiś bardzo duży, dlatego że większość jednak materiałów to są materiały z odzysku, materiały, które tu były. No i pewnie na jakieś 2,5 tysiąca złotych oszacowałbym inne koszty, czyli piasek, cement, wapno, papa, jakieś narzędzia, no i oczywiście szczoteczki, bo te małe szczoteczki, no to jest też za 3 aż zużyłem, więc to też trzeba policzyć. A poza tym to już tych kosztów liczył, to tu już nic nie ma, czyli jakieś 2,5 tysiąca złotych. No natomiast... A kto mi tu przyszedł? Dzień dobry. Ja tylko miałbym takie pytanie, bo właśnie jestem przy kosztach już i doszedłem do kosztu pracy. Aha. To jak wyceniasz? Ja nie wiem, ja tu nie pracuję przy tym, tylko ty. A jakby przyszedł kamieniarz i powiedział, że za 2 dychy to zrobi? No ja bym brał w ciemno. Może tak. No, No ale nie cieszysz się, że się czegoś nauczyłeś? no właśnie się teraz nauczyłem. Właśnie teraz kończę tą naukę. Właśnie umiem. Aha, i możesz się brać za kolejne murki. I co mi z tej Ja wiedzy? widziałam bardzo ciekawe inspiracje w internetach. Mhm. Jasne. Gdzie Murowane. jest kot? Kot jest w przyczepie w sypialni, żeby nie wychodził na dwór zamknięty. Chciałem to skończyć. Tak. Tyle mi zostało. Ale nie wiem, czy to skończę. Ja się chyba poddałem. Ej, to weź mi powiedz, jak to ja raz, dwa dojadę. Potrzymaj mi herbatę. Piwo się mówi. No to kontynuując wycenę już też mojej pracy. Znacie, około 20 tysięcy. Nie bardzo to murowanie dzisiaj idzie, no bo jest po prostu mokro wszędzie. I te cegły są też za mokre. I one pływają.
No trudno. Został mi metr cegieł do murowania, ale nie ma co się męczyć. Cegły są po prostu mokre, nasiąknięte wodą i ta zaprawa się nie trzyma, także to nie ma sensu. Uznajmy, że to już jest koniec fundamentu, pracy nad fundamentem. Już Was tymi cegłami męczył nie będę. Bardzo dziękuję, że wytrwaliście z nami do końca tego etapu prac. A może nawet, ja wiem, zasłużyłem na subskrypcję. Z góry dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania czy uwagi, to zapraszam do komentarzy. Natomiast gdyby ktoś z Was chciał podzielić się swoją pracą, wrzucić jakieś zdjęcia, czy zapytać o coś bardziej szczegółowo, to z telefonu komórkowego jest taka opcja, można taki post zamieścić na naszym kanale. Ja napiszę w opisie do filmu, w jaki sposób można to zrobić. To co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. No, akurat motocykl musiał mi tu przejeżdżać. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.